W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zabezpieczeniem naszego obrazu przy użyciu Vernixu. Zapraszam do oglądania. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku, w którym zajmiemy się vernixowaniem obrazów. Co to jest Vernix, po co używamy Vernixu i kiedy go stosujemy. Vernix jest czymś w rodzaju lakieru. Jest to roztwór stworzony na bazie żywicy oraz różnego rodzaju rozpuszczalników. Stosuje się go głównie po to, aby zabezpieczyć nasz obraz, żeby do farby nie przedostawał się żaden kurz ani wilgoć, który mógłby spowodować uszkodzenie naszej farby po iluś latach. Nie wszyscy używają Vernixów w swoich pracach, ja jednak preferuję pokryć ten obraz przynajmniej jedną warstwą tej powłoki zabezpieczającej. A oprócz tego, że Vernix go nam zabezpieczy, to jeszcze ma dodatkową zaletę. Jeżeli na przykład użyjemy Vernixu błyszczącego, podkreśli on nam nasze kolory, sprawi, że staną się bardziej żywe, powodując tym samym, że obraz nabierze delikatnie większej głębi. Także myślę, że warto go stosować. A kiedy go stosujemy? Otóż bardzo ważną rzeczą jest to, aby zaczekać, aż obraz porządnie wyschnie. To jest proces długotrwały. Nieraz wydaje nam się, że obraz jest już suchy, ale to tylko jakby z zewnątrz jest, mamy takie wrażenie, a farba w środku jeszcze potrafi schnąć bardzo długo, także ważne jest, aby odczekać parę ładnych miesięcy, aby go dobrze wysuszyć. Jeżeli za szybko użyjemy Vernixu, może też nam tą farbę rozpuścić, ponieważ w Vernixie często jest dodawana też terpentyna i nasze kolory mogą się zacząć rozmywać i zepsuć nasz obraz. Dlatego istotną rzeczą jest, aby ten obraz porządnie wysechł. Na rynku występuje Vernix w dwóch postaciach, albo w postaci płynnej, albo w postaci lakieru. Jeżeli chodzi o rodzaje, to mamy tutaj Vernix satynowy, matowy, jest też półmat, no i błyszczący, o którym wspomniałem wcześniej. Samo vernixowanie nie jest niczym skomplikowanym. Jeżeli zdecydujemy się na przykład na formę w płynie, to przy pomocy pędzelka rozprowadzamy go po powierzchni płótna, starając się, aby nie zostawiać żadnych zacieków. A jeżeli zdecydujemy się na spray, to jest to jeszcze prostsze. Spryskujemy po prostu nasz obraz z niewielkiej odległości, tworząc taką delikatną mgiełkę i patrzymy pod światło, czy całość jest pokryta tą powłoką. Zabezpieczę teraz swój obraz przy użyciu Vernixu w sprayu. Użyję do tego Vernixu błyszczącego, a kolejny obraz zrobię już przy użyciu Vernixu w płynie. Także zabieram się za vernixowanie.
Mamy już obraz zawerniksowany. Jeżeli chcemy nałożyć drugą warstwę, należy odczekać co najmniej z 12 godzin, ale czasami w zupełności jedna warstwa wystarcza. Werniks z połyskiem ma taki minus, że tworzy powłokę taką odbijającą światło. Nie każdemu może to się podobać. Niektórzy używają werniksu matowego, który nie powoduje żadnych efektów wizualnych, jedynie zabezpiecza nam obraz, a taką optymalną opcją może być werniks półmatowy. Także musicie to też sprawdzić, co Wam będzie bardziej odpowiadać. Kolejne kilka obrazów zabezpieczę już używając werniksu w płynie. Dobrze jest założyć sobie do tego jakieś rękawice. Przygotowałem pędzel, pojemniczek, żeby później ten pędzel móc opłukać wstępnie. Opłuczę go w terpentynie, a na koniec po skończonej pracy jeszcze użyję do tego acetonu, aby go dobrze wypłukać z werniksu.
Obrazy już zabezpieczone werniksem. Pamiętajmy tylko, aby do werniksowania używać w miarę czystego pomieszczenia, bo jakikolwiek kurz czy brud fruwający w powietrzu może przyczepiać się do werniksu, ponieważ jest on lepki, zanim nie wyschnie porządnie. Przechylę obraz, teraz może uda Wam się zobaczyć te refleksy światła, o których mówiłem. I to by było chyba tyle odnośnie werniksowania. Jak widzieliście, nie jest to nic skomplikowanego, także zapraszam do oglądania kolejnych filmików i zostawienia łapki w górę. Trzymajcie się.